Dziś odpowiadam na Wasze pytania o nowe Renault Captur. Pokażę też kilka rzeczy, które zwróciły moją uwagę. Zapraszam! Pytacie w listach, czy Captur jest już ładny, czy nadal brzydki. Jeśli Ci się nie podoba, to link do Skody Kamiq w opisie pod filmem. Honda CR-V też nie grzeszy urodą, ale jest bardzo praktyczna. Z kolei do Peugeot 508 wzdycham za każdym razem, kiedy podczas spaceru mijam samochód sąsiada. Ale co z tego, kiedy wiem, że w encyklopedii pod hasłem zmarnowany potencjał jest zdjęcie 508. Jest wiele wygodniejszych, bardziej pakownych samochodów z lepiej działającymi systemami wspomagającymi kierowcę, a Renault Captur? To Ty mi powiedz, czy Ci się podoba. Zanim pierwszy raz wsiadłam do Captura, od razu zauważyłam, że drzwi zasłaniają progi. Niby drobiazg, szczególnie kiedy masz 1,80 m wzrostu i Twoje nogi kończą się na wysokości moich uszu. Mam takie koleżanki, pozdrawiam, i oglądający mnie chłopcy mogą sobie o nich co najwyżej pomarzyć. W każdym razie u mnie bliżej ziemi. Tak, jestem niskopienna. Wsiadanie do podwyższonego samochodu często wiąże się z pobrudzeniem nogawek spodni. Dlatego doceniam samochody, w których pomyślano o takich szczegółach i o takich konusach jak ja. YouTube twierdzi, że powinnam Ci teraz powiedzieć, że to najwyższy czas, żeby zasubskrybować mój kanał. W takim razie zasubskrybuj mój kanał i koniecznie naciśnij dzwoneczek, a co tydzień w Twoim feedzie pojawi się mała, złośliwa baba i będzie Ci mówić, jakie wady ma Twój wymarzony samochód. Nie pamiętam, kiedy się ostatnio tak zachwycałam wnętrzem jakiegoś samochodu. Mówię o estetyce. Rudo-czarny samochód z rudo-czarnym wnętrzem. W dodatku te rude elementy są miękkie. Są sensowne uchwyty na napoje, ba, nawet osobna przegródka na kartę klucz, bo Renault konsekwentnie od lat oferuje pilota w formie karty. Jest duża półka z ładowarką indukcyjną. Chyba pierwszy raz mieści się moja Xperia, ale już wejścia USB są umieszczone piętro wyżej, gdzie większy telefon się nie zmieści. Schowek przed pasażerem to duża szuflada. Dobrze, bo tutaj mało miejsca. Pytaliście też o wyposażenie, które może zaskoczyć. To akurat łatwe. Captur to chyba pierwszy model Renault, a może nawet pierwszy francuski samochód, w którym jest podgrzewana kierownica. Pamiętam, że w Renault Scenic, które testowałam kilka lat temu, nie było takiej opcji. W ogóle. Można też mieć podgrzewane siedzenia, ale ktoś tego nie zaznaczył w konfiguratorze i teraz mi zimno. System inforozrywki EasyLink pierwszy raz widziałam w Clio. Link do mojego testu tego rozwiązania w opisie poniżej. EasyLink jest wygodny w użyciu, ale jeśli Ci się nie podoba, możesz podłączyć Android Auto czy Apple CarPlay. Padło pytanie o MirrorLink. Renault nie wspiera tego rozwiązania. Duża zaleta Captura to opcjonalna kamera 360 stopni. Bardzo przydaje się przy manewrach, bo widoczność w każdą stronę jest koszmarna. Jest asystent parkowania, ale łatwiej zaparkować samodzielnie niż wszystko włączyć w należytej kolejności. Minusem są siedzenia. Nie mają regulacji podparcia odcinka lędźwiowego i czuję to po paru kilometrach jazdy. Poza tym mnie ogólnie jest tu jakoś niewygodnie. Nie umiem tego określić, ale w porównaniu z grającą w tej samej lidze Skodą Kamiq, którą jeździłam w tym samym czasie, miałam ciągłe uczucie irytacji. Wiecie, księżniczka na ziarnku grochu. Z tyłu są ISOFIXy do montażu fotelików, więc jako samochód dla osoby wożącej dzieci Captur się sprawdzi. Kanapę można przesunąć do przodu. Dla małych dzieci żadna różnica, a Ty zapakujesz więcej do bagażnika. Dorośli nie będą zachwyceni nawet z cofniętą kanapą. Nie ma też podłokietnika. W Dacia Duster zrozumiałabym, ale w Capturze fajnie, gdyby był chociaż w opcji. Kolejne pytanie dotyczyło bezpieczeństwa w zakresie wożenia dziecka. Captur ma 5 gwiazdek w testach Euro NCAP, przy czym za ochronę najmłodszych pasażerów dostał ocenę 83%. Jakie samochody oceniono wyżej? Między innymi Skodę Kamiq, Lexusa UX, Mazda CX-30, DS3 Crossback, Toyota RAV4 czy Range Rovera Evoque. Testy każdego z tych samochodów linkuję w opisie. Znajdziesz tam też linki do omówienia wyników Euro NCAP, bo nie ma sensu, żebym tutaj recytowała te wszystkie cyferki.
Bagażnik ma pojemność od 422 do 536 litrów, w zależności od ustawienia kanapy. Podoba mi się wygodny uchwyt do przesuwania kanapy po stronie bagażnika. Haczyki na zakupy są, ale tak jakby ich nie było. Nie ma też elektrycznie sterowanej klapy bagażnika. Jazda Capturem to przyjemność. Samochód jest zwinny, zrywny, ma świetne zawieszenie i układ kierowniczy. Ale co, Aniu? Przecież zawsze musi być jakieś ale. Jest ta kwestia widoczności, o której już mówiłam, ale okej, robienie surykatki na każdym skrzyżowaniu to coś, do czego się można przyzwyczaić. I jeżeli reszta jest w porządku, tylko że nie jest. Najgorszą, ale absolutnie najgorszą rzeczą jest wybierak biegów. O to też pytaliście. Wiadomo, jak wsiądę i jadę, to nie mam z nim wiele do czynienia, ale jedź na zakupy, poszukaj miejsca do parkowania, zaparkuj, potem wyjedź z tego miejsca parkingowego. Przełączenie z D na R i odwrotnie działa mniej więcej po 3. próbie. Zdarzyło mi się, że zmieniałam R na D, bo już potrzebowałam jechać do przodu w trakcie manewru, a tu skąd? Dalej do tyłu. To nie jest tylko mój problem. Narzeka na to wielu dziennikarzy, którzy jeździli Capturem różnymi wersjami. I tak jak mówię, to jest coś, co uważam za największą wadę tego samochodu, a on mi się naprawdę podoba. Padło też pytanie o to, po co są manetki przy kierownicy. Do zmiany biegów. Przez naciśnięcie czy pociągnięcie manetki wchodzimy w tryb manualny i możemy sterować obrotami silnika. Przyda się na przykład przy zjeżdżaniu z dużego nachylenia. Kolejna sprawa to wyciszenie. W Capturze jest głośno, szczególnie przy prędkościach powyżej 100 km na godzinę. Jeśli to ma być samochód do miasta, to wyciszenie jest mniej istotne, ale jeśli planujesz nim jeździć regularnie w trasy, sprawdź podczas jazdy próbnej, na ile będzie Ci to przeszkadzać. Systemy bezpieczeństwa w Renault Captur są ok, łatwiejsze w obsłudze niż w Peugeotie, ale nie tak intuicyjne jak w Volkswagenie. Łatwo je włączać i wyłączać na wyświetlaczu, dobrze działa czytanie znaków na drodze. Niestety asystent pasa ruchu nie działa, jeśli nie jest włączony aktywny tempomat. Producent obiecuje spalanie w cyklu mieszanym na poziomie 6,2 litra na setkę. To wynik do osiągnięcia. Renault Captur jest fajnym samochodem. Nie idealnym, bo nie ma takich, a to, co uważam za jego wady, dla niejednej osoby może nie być tak dotkliwe. Pewnie gdybym spędziła z nim pół roku, a nie tydzień, przyzwyczaiłabym się do pewnych rzeczy. Ale czy o to w tym wszystkim chodzi? Jak Ty podchodzisz do cech samochodu? Czy do wszystkiego można się przyzwyczaić, czy są rzeczy, które sprawiają, że od razu wychodzisz z salonu? Napisz mi o tym w komentarzu. Pamiętaj, nowy materiał motoryzacyjny już w następny czwartek o tej samej porze. Dzięki i do zobaczenia!